Jesteśmy z moją siostrą Heleną, Emanuelem i dziećmi Julianem i Celiną w Sokolikach na szczycie jednym. I idziemy poszukać miejsca na robienie timelapsa, gdzie pić piwko. Nieprawda. Tylko jedno, więc musisz się podzielić. Nie, spoko. Ah oui, ça tourne différent. Tu es prof, en fait tu peux le faire là, je sais pas si celui-là tu peux le faire, mais sur le mien tu peux le faire, tu fais... Jedziemy do Karpacza. Przyjechaliśmy do Karpacza, bo chcemy iść na Śnieżkę, ale potrzebowaliśmy nabrać wody świeżej do kampera i znaleźliśmy super camping, nazywa się Camp 66. Zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. I pan nam zaoferował wodę za darmo, bo powiedział, że mają ze studni. W ogóle jakaś, wkopali się gdzieś do jakiejś prażek i mają super wodę, taką, że można ją butelkować i pić. Także mamy super wodę w kamperze i będziemy się nią myć. Zobaczcie, jak tu jest bardzo ładnie. Tam jest Śnieżka. Ten camping jest tam za moimi plecami, a tutaj oni oferują taką łączkę, na której można się rozbić za darmo. Nie ma wtedy dostępu co prawda do mediów, czyli do wody i do prądu, ale no jeśli ktoś chce podróżować naprawdę tanio, no to super miejsce po prostu. Wszędzie jest panorama Karkonoszy. Wszędzie jest tutaj po prostu widoczna panorama Karkonoszy, jest bardzo ładnie. Więc można się tu rozbić po prostu za darmo na tej łączce. A w ogóle cenowo, jeśli oczywiście chcemy mieć dostęp do łazienek i tak dalej, no to cenowo oni nie wyglądają wcale tak źle. Zobaczcie sobie na ich stronie, jeśli będziecie w Karpaczu, to polecamy odwiedzić to miejsce. Lena robi zupę. Na 2 gary. Tam jest Śnieżka. Magda mnie odwiozła i się denerwuje, że ją filmuje. Mam cię obudzić na słońce? Na gondolę, bo ja jadę gondolą. Jadę gondolą. Jak prawdziwy turysta. Ciekawe, czy jest jak zważyć plecak. Magda mówiła, że nie ma się czym chwalić, że wjeżdżam kolejką. Nie wiem w sumie, o co jej chodzi. Najlepszy sposób na podróżowanie po górach. Wjeżdżasz, nic się nie męczysz. Ja jeszcze będę musiał wejść na Śnieżkę potem. Bo to jest wjazd na kopę tylko. Jadę sobie, jadę. Ale tu wieje! Śnieżkę mam za plecami. Doszedłem do strzechy akademickiej i później udałem się w górę niebieskim szlakiem. W sumie ten niebieski szlak prowadzi na Śnieżkę, ale ja odbiłem potem sobie w jedną stronę i przyszedłem do takiego miejsca, gdzie robię zdjęcia. Śnieżko. Tutaj obozowisko. Właśnie robię zdjęcia wschodu. W nocy robiłem zdjęcia Drogi Mlecznej i wyszły chyba bardzo fajnie. Teraz wstałem na wschód po niezbyt długiej ilości snu. Moja kochana żona Magdalena przyszła tutaj z jedzeniem i z komputerem. W własnych nogach. Nie tak jak Marce. Mówiła się, że jesteśmy na słoneczniku. Słonecznik ma z przodu taką skałę, która przypomina profil ludzkiej głowy. Chyba i małpy. głowa się patrzy na Polskę.
się. Tego nie będzie na pewno. I ze słonecznika też są widoczne takie śmieszne pagórki w kształcie piersi kobiecych. I to są Rudawe Janowickie chyba. w których byliśmy kilka dni temu. Ja czekam na zachód. Dzisiaj ślęczałem po karkonoszach czekając na Magdę, ponieważ musiała przynieść laptopa, żebym zgrał karty, ponieważ zapełniłem wczoraj karty wszystkie i nie mogłem robić zdjęć. Po drugie, w ciągu dnia, jak jest mocne słońce, to nie za bardzo da się robić zdjęcia, ponieważ wtedy jest za duży kontrast. Dzień dobry. Hi, hi. I Magda uratowała mnie po raz kolejny. To jest przyśpiewka na Magdę, jak mnie ratuje. Już raz mnie uratowała, kiedy zakładałem markizę. Sam bym tego nie zrobił, ale moja wspaniała żona przyszła na ratunek. No i przyszła z laptopem i z jedzeniem, i z prowiantem, i ze sobą. I zgrałem karty i teraz czekam na zachód i będę robił zdjęcia zachodu. A później w nocy zdjęcia drogi mlecznej. I rano wschód i po wschodzie schodzimy na dół. I jedziemy w Beskid Żywiecki prawdopodobnie. A ze Śnieżką to była najprawdopodobniej ściema, chyba tam nie pójdziemy. Może nie ściema, ale po prostu jutro się popsuje pogoda, więc nie idziemy tam. Królewno Śnieżko innym razem. Magdalena je kanapki, które uszykowała sama. Mam wodę! Czy ktoś zamawiał lodową górską wodę? Proszę. Magdę słońce odurzyło. Mała zmiana planów, ponieważ spojrzeliśmy dzisiaj rano na pogodę, na prognozę pogody i okazało się, że nie będzie padać o 12, tylko że ma być cały dzień piękny. Więc stwierdziliśmy z Magdaleną, że pójdziemy na Śnieżkę. I jesteśmy tutaj właśnie teraz. Za mną jest panorama na Karpacz i dalej na Rudawy Janowickie i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz w życiu jestem tutaj. Podoba mi się. Magdaleno, czy ty już tu byłaś? Magdalena kiwa, że nie była. Więc jednak jesteśmy na Śnieżce. Siedzimy sobie tutaj pół dnia, czekając na jakieś fajne chmury i oczywiście na zachód słońca. Była dzisiaj piękna pogoda. Spaliliśmy się troszeczkę na słońcu, co pewnie widać. Wchodziliśmy tutaj szlakiem czerwonym, a będziemy schodzić kawałek szlakiem czerwonym i potem niebieskim, tak zwaną drogą jubileuszową, do Domku Śląskiego i potem od Domku Śląskiego, od schroniska kotłem Łomniczki. Także będziemy przekraczać wodospady, 300-metrowe wodospady Łomniczki. I to jest szlak czerwony, tak zwany Orłowicza, do samego dołu, do Karpacza, do drogi olimpijskiej. Bardzo malowniczy, dostępny tylko latem, ponieważ zimą jest tutaj zagrożenie lawinowe. Ja wjechałem tutaj gondolą. I może nas zmoczyć deszcz, więc zobaczymy w sumie, co z tego zobaczymy. Bo od strony Czech widać, że nadciąga chmura deszczowa, także możemy wrócić właśnie zmoczeni dosyć mocno na dół. A nade mną widać charakterystyczny spodek, bo tak się nazywa te budynki na Śnieżce, nieużytkowane zresztą, że jest to spodek kosmiczny. Tak wygląda. To jest nasze pierwsze lato w Polsce od 3 lat. 3 lata wyjeżdżaliśmy za granicę i to była Skandynawia, także tam troszeczkę lato wygląda inaczej, więc ja już naprawdę nie pamiętałem, jak to jest latem, jak jest tak gorąco. Wiadomo, że tego roku w Polsce nie jest jakoś super gorąco, ale zdarzają się jednak takie dni. Więc
Może teraz to nie wygląda, bo jestem w kurtce i polarze, ale jesteśmy na Śnieżce i tu trochę wieje. Teraz się troszeczkę zmniejszyła ta nasilenie wiatru, więc już aż tak nie wieje, ale i tak w zasadzie powinienem ściągnąć tą kurtkę, bo słońce grzeje. No ale dobrze, do rzeczy. Już zapomnieliśmy, jak to jest latem, jak jest tak gorąco i troszeczkę się czasem rozpływamy. Za nami piękne, no jeszcze przedzachodzące słońce. Widać też Dom Śląski, schronisko. Więc jest dzisiaj niedziela i był piękny dzień, w związku z czym, i oczywiście jest lato, w związku z czym tłumy ludzi wyszły na szlaki. W tym my. W tym my oczywiście, także był jeden taki sznurek, który szedł w górę, a drugi taki sznurek, który szedł w dół. I Polaków, i Czechów, i Niemców. I co nas chyba najbardziej rozśmieszyło, to psy, których było mnóstwo po drodze i większość była wnoszona na rękach albo w takich specjalnych torbach na ramię, takich wykończonych siateczką, żeby miały czym oddychać. Przeważnie były to jorki, jakieś pudelki i tak dalej. To było śmieszne. Tam jest Domek Śląski i odchodzi od niego, przeskoczył Łomniczki szlak, którym będziemy wracać na parking. Chyba gdzieś tam pójdziemy i gdzieś tam zawiniemy i dojdziemy do parkingu przy ulicy Olimpijskiej. To jest niedaleko ogólnie tego wyciągu krzesełkowego, którym ja wjechałem. A to jest Homo sapiens sapiens, kobieta Magdalena. A tutaj spodek kosmiczny. Proszę Państwa, krótki komunikat. Byłem teraz 3 dni w górach, w Karkonoszach. Startowałem z Karpacza, jak wiecie. Udało mi się jednak odwiedzić Śnieżkę, ale dosyć tam słońce mnie zmasakrowało. Nos mam poparzony, także aż osocze mi leciało z nosa, ze skóry. Bez szczegółu. Magdalena była tam ze mną i jest tutaj tak gorąco w Karpaczu, że postanowiliśmy pojechać nad jezioro. A, jest tu tak gorąco, że nie dałem rady zmontować vloga, bo się nie da po prostu pracować. Jedziemy do Nysy nad jezioro. Do widzenia. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Adios.